Wiecie, że pierwsze oznaki starzenia na twarzy widać właśnie na zębach? Najgorszym chyba komentarzem byłoby dla moich pacjentów, ale masz pięknie zrobione zęby. Pacjentki moje oczekują, żebym usta wróciły przynajmniej do tego stanu, kiedy miała 20-30 lat. Mogę ją, można powiedzieć, odświeżyć i to jest bardzo prosty zabieg. Tutaj odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest bonding, który tak naprawdę bez jakiejkolwiek ingerencji w tkanki zęba potrafi zmienić absolutnie estetykę uśmiechu. Dziś zapraszam na rozmowę absolutnie wyjątkową, gdyż moimi i waszymi gośćmi są dr Natalia Romanowska, lekarz medycyny estetycznej, bardzo aktywna edukatorka, która prowadzi wykłady nie tylko na kongresach w Polsce, ale również za granicą, laureatka wielu prestiżowych nagród w konkursach, gdzie pokazywała najpiękniejsze efekty, jeśli chodzi o korekcję ust. A także dr Magda Gortat-Jułkoś, która jest lekarzem stomatologiem, niezwykłą pasjonatką stomatologii estetycznej i funkcjonalnej, która na swoim koncie ma wiele spektakularnych metamorfoz, które można podziwiać na pierwszych stronach gazet, choć sama lubi mówić, że dla niej każdy pacjent to gwiazda zasługująca na najpiękniejszy uśmiech. Natalia, Magda, dziękuję wam bardzo za to, że dziś jesteście tu ze mną i że będziemy mogły porozmawiać o czymś tak fascynującym jak piękny uśmiech, czym w ogóle jest ten piękny uśmiech, jakie są trendy dziś w estetyce, a także jeśli ktoś już podjął decyzję o metamorfozie swojego uśmiechu, to od czego by tu zacząć? I może zacznę od ciebie, Natalia. Powiedz mi, jeśli dla mnie osobiście najgorszym chyba komentarzem byłoby dla moich pacjentów, gdybym usłyszała, że ktoś skomentował, że ale masz pięknie zrobione zęby. Myślę, że dla ciebie pewnie, jak usłyszysz komentarz, że ale masz ładnie zrobione usta, to też nie jest to najlepszy komentarz, na który czekasz. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Oczywiście ja tak przyjmuję swoją pracę, żebym nie było widać, że coś było ingerowane w tą tkankę, bo teraz są trendy i wracamy do naturalności po naprawdę ponad dekadzie przerysowanych ust. I niestety te są trendy były dlatego, że też nie potrafiliśmy jako lekarze opanować jeszcze tej tkanki. I z biegiem lat okazało się, że musimy uważać bardzo to, co robimy z twarzą pacjentów. Czy tak naprawdę, jak właściwie w każdej dziedzinie medycyny, empirycznie dochodziło się do tego, co tak naprawdę służy, a co nie służy, jeśli chodzi o upiększanie? Medycyna estetyczna jest bardzo młoda i ciągle rozwijająca się dziedziną i dlatego uczymy się właśnie teraz. Rzeczywiście to, co powiedziała Natalia. I teraz jest taki moment, że wstaję rano i ja tak bardzo się cieszę, że pacjenci i my lekarze jesteśmy coraz bardziej świadomi tego naturalnego piękna i rzeczywiście pacjenci to doceniają, że te zęby, które wychodzą z gabinetów, to już nie są kafle białe, gdzie wcześniej pacjenci jakby tak wyobrażali sobie to piękno, a lekarze, to co Natalia powiedziała, nie mieli odwagi przekonać pacjentów do tego naturalnego piękna, więc ja po prostu z ogromną wdzięcznością prowadzę każdego pacjenta, który mi powie, że on chce naturalny, piękny uśmiech i daje się przede wszystkim przez ten proces poprowadzić. Nieprzypadkowo wybrałam właśnie w takim zestawie tą rozmowę poprzeprowadzić, dlatego że niezwykle cenię sobie estetykę, zarówno twoją, Natalia, i zresztą nieprzypadkowo też te wszystkie nagrody. To, co potrafisz stworzyć z ustami, jak pięknie właśnie podkreślić tą naturalność. To, co mi się obecnie nie podoba, to jest to, że wszyscy właściwie już wyglądają tak samo, jeśli korzystają z dobrodziejstwa medycyny estetycznej. Ty potrafisz to robić w taki sposób bardzo łagodny, tak upiększasz, poprawiasz, ale nie zmieniasz tych rysów twarzy. Powiedz mi, czym ty się inspirujesz? Opowiedz też o swojej podróży, bo ta twoja znajomość anatomii jest niezwykła w ogóle. Jak to wszystko się zadziało?
Zadziało się jeszcze na studiach medycznych, kiedy byłam przewodniczącym kółka anatomicznego i pracowałam. Moja pierwsza praca była preparatorem. Ja szykowałam ludzkie zwłoki do pokazywania w muzeum. I dlatego ta miłość do drobnych tkanek, do preparowania została. A dlaczego padło na usta najbardziej? Dlatego, że mnie nie wychodziły. Po prostu porażka za porażką. Ja patrzyłam na to, jak robi się na kongresach, uczyłam się sama i te usta faktycznie wychodziły porówkowate, kwas migrował, coś było nie tak, więc od już 15 lat prowadzę szczegółową dokumentację. Ja robię usta, notuję schemat, później, jeżeli coś nie wychodzi, mamy bardzo dobry antydotum, mamy hialuronidazę, którą można usunąć tą naszą pracę i ponownie zrobić. I tylko dlatego udało mi się wydedykować ze względu na anatomię, jaka technika do której pacjentki będzie odpowiednia. I dlatego też pytam pacjentkę, jaka ona ma życzenie, prawda? Bo moja wizja musi się zgadzać z pacjentką i u jednej ja mogę na przykład podkreślić poduszeczki, tak jak u Angeliny Jolie, na przykład na dolnej wardze, albo je zlać, żeby nie było widać, tak? I w jednym i w drugim przypadku będzie pięknie. Natomiast ja też chcę znać opinię pacjentki i potrafić to technicznie wykonać. Czyli krótko mówiąc, ta personalizacja i też taka współpraca z tym pacjentem, gdzie my współtworzymy tak naprawdę to piękno, tą metamorfozę uśmiechu. No, w naszej pracy z pacjentami, ja jako ortodontka, Magda jako lekarz stomatologii estetycznej, bardzo często zaczynamy rozmowę od tego, że dajemy lusterko pacjentowi, prosimy, żeby powiedział, co by chciał zmienić. Dlatego, że dla mnie osobiście jest niezwykle istotne usłyszeć najpierw od drugiej osoby, która mi zaufała i chce, żebym ja przeprowadziła tą metamorfozę, powiedziała o tym, jakie ma oczekiwania, bo wcale nie muszą być takie same jak moje, prawda? Magda, a masz tak, że przychodzi do ciebie pacjentka z uśmiechem konkretnej osoby i prosi wykonać to samo? Bardzo często. Moja stomatologia dzisiejsza to są dwa aspekty. Rzeczywiście ta stomatologia kliniczna, która jest coraz doskonalsza, coraz bardziej precyzyjna. Lekarz, który zajmuje się stomatologią estetyczną, musi się ciągle doskonalić i dążyć do tego perfekcjonizmu. Wiemy, że nie zawsze w życiu perfekcjonizm się przydaje, ale akurat w tej działce on jest bardzo, bardzo pożądany, żeby rzeczywiście te umiejętności praktyczne doskonalić przy każdym pacjencie, stawać się lepszą wersją siebie. Ale drugi aspekt stomatologii to jest właśnie to wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi. I nie wyobrażam sobie, żeby przy leczeniu, które jest procesem, to nie są 2 wizyty, tylko to jest proces, przez który my prowadzimy pacjenta, żeby nie nawiązać z tym pacjentem relacji. I to, co powiedziałaś, rzeczywiście zdarza się bardzo często, że pacjent przychodzi z jakąś wizją siebie, z jakimiś zębami, które podobają mu się u kogoś i jest święcie przekonany. Ze zdjęciem. Tak. Słuchajcie, do mnie przychodzą pacjenci ze zdjęciem znanych postaci. Ja już robiłam naprawdę zęby a la Kate Middleton. No naprawdę jest tego bardzo dużo, ale okazuje się, że jak temu pacjentowi pokażemy, mamy teraz mnóstwo narzędzi cyfrowych, dzięki którym możemy dosłownie w kilka minut pokazać temu pacjentowi, jak on będzie wyglądał z tymi zębami, o których myśli, że będzie mu dobrze. I rzeczywiście ten pacjent mówi, o nie, to w ogóle do mnie nie pasuje, to nie jest moja twarz. I to jest ważne, żeby mając pełny respekt do tego, o czym pacjent marzy, w taki sposób go poprowadzić, swoim też autorytetem i doświadczeniem, żeby on zaufał poniekąd, że ten efekt estetyczny będzie harmonizował z całą jego twarzą, że to będzie jego, to będzie indywidualne, to nie będzie kolejny uśmiech, kolejna metamorfoza, kopiuj, wklej, tylko rzeczywiście taki bardzo zindywidualizowany proces dostosowany do jego rysów twarzy i do jego charakteru, do jego temperamentu. Także tu nie tylko stomatologia, ale też i psychologia i różne inne dziedziny w pracy z pacjentem. Kiedyś była chyba piosenka taka w Polsce, dentysta sadysta. Ja już bardzo dawno temu zmieniłam w swojej głowie i w swoim podejściu to na dentysta artysta.
mi to dużo bardziej pasuje, dużo bardziej to ze mną rezonuje. Jak patrzę takie prace, które Magda wykonuje w ramach metamorfozy uśmiechu swoich pacjentów, to co mnie podbudowuje, to jest to, że ja tam widzę przede wszystkim artystów. To są ludzie, którzy potrafią spojrzeć na twarz, ale też nie statycznie, tylko właśnie mimika, bo oceniając tylko zdjęcie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak układają się wargi w trakcie, kiedy pacjent mówi, czy się uśmiecha. A co jest niezwykle istotne i o tym dzisiaj będę chciała z wami porozmawiać, bo wy jesteście absolutnie magię potraficie tutaj zdziałać. Natomiast dla mnie zarówno ty, Magda, jak i Natalia, najważniejszym waszym narzędziem poza merytoryczną wiedzą to jest to wasze wyczucie estetyki, to jest to wasze wyczucie piękna. Mnie bardzo cieszy to, że ten trend światowy obecnie jest właśnie, idzie w stronę tej natury. Jakie masz narzędzia ty przekonać pacjenta do tego, żeby podążył za twoją wizją estetyki, albo żeby wypełnił cały plan leczenia, który ty przygotowałaś, jeśli chodzi na przykład o metamorfozę uśmiechu i dlaczego właśnie ta współpraca jest ważna z innymi lekarzami? No, przede wszystkim przez wiele lat wypracowałam sobie autorytet, więc pacjenci, którzy przychodzą do mnie, po prostu ufają, że nie tylko ja tak naprawdę czasami jestem ostatnia w kolejce do stworzenia tej wisienki na torcie, są usta, tak? Natomiast udaje się przekonać pacjenta poprzez szczegółowe wytłumaczenie, że nie ma pigmentu, że nie ma podparcia zębowego, że jest nadaktywność mięśniowa i wykorzystuję w swojej praktyce już od lat ultrasonografię. Mamy teraz takie narzędzie wspaniałe, małe, portatywne USG, przez które możemy zobaczyć, co leży pod skórą, jakie mięśnie i jaka jest ilość nawet tej przestrzeni dla załadowania kwasu. Albo możemy ocenić, który mięsień dokładnie nadaktywnie pracuje i nawet pod kontrolą USG go zablokować. Pacjentów to przekonuje, bo to jest medycyna. Kiedyś miałam okazję podglądać, jak pracuje Natalia pod kontrolą USG. To jest fenomenalna ta precyzja, gdzie ty podajesz preparat dokładnie tam, gdzie chcesz. To jest ta medycyna już tak, ja przyszłości. czasami nie oddycham, bo w jednej stronie ja mam głowicę, w drugiej tak cienką igłę, że wstrzymuję oddech, patrzę i to leci, ale naprawdę kosztowało mi dużo nerwów nauczyć się przetrwać te kolejki przed gabinetami, bo ja mogę to zrobić na ślepo. Nas wszystkich uczono postawić kropkę, tu masz wstrzyknąć, tak, mniej więcej na 3 mm, tak? A tak naprawdę każdy jest inny i ten mięsień może być ułożony w lewo, w prawo i dlatego chciałam być bardzo precyzyjna i udało się, ale lata wypracowania i ściskanie zębów nie, ja zrobię tym razem znów pod kontrolą, powoli, szkolenie zagraniczne, no i teraz... Dlatego Natalia byłaby świetnym stomatologiem, prawda? No właśnie, widzisz, Magda, bo ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę stomatologia była trochę takim prekursorem, jeśli chodzi o personalizację w medycynie, bo u nas ta personalizacja ona była wymuszona siłą rzeczy de facto od samego początku. Natomiast dzisiaj ten aspekt jeszcze artystyczny, który dokładamy, to jak czasami właśnie pracujesz z pacjentami, można wykorzystywać oczywiście sztuczną inteligencję i pokazać pacjentowi na szybko mniej więcej jak będzie wyglądać, ale ty idziesz krok dalej i robisz dla pacjentów możliwość poczuć w pełni to, jak on będzie się czuł i wyglądał. Opowiedz trochę więcej o tym. To jest bardzo ważne. Właśnie to, że dzisiejsza stomatologia daje nam takie możliwości, żeby pacjentowi pokazać, jak ten jego uśmiech może wyglądać. Słuchajcie, zdarzają się i bardzo często teraz przychodzą, mamy po prostu rozkwit social mediów, pacjenci nas obserwują, oglądają nasze metamorfozy before and after. I co jest też takie zgubne, że właśnie ten efekt przed i po to jest jedno zdjęcie. I pacjenci mają w głowie, że oni przychodząc do nas zrobią to w przeciągu 2 dni. I w kontekście jeszcze tego leczenia interdyscyplinarnego, prawda, to też jest tak,
żeby pacjentowi zbudować taką świadomość, że I to jest najtrudniejsze, prawda? ten uśmiech na koniec to jest proces budowania świadomości, dlaczego po pierwsze my chcemy przywrócić absolutne zdrowie jamy ustnej, które ma z pacjentem zostać do końca życia. Nie mówię tutaj o bondingu czy o licówkach, bo to wiadomo, wymaga wymiany, zużywa się i tak dalej, ale ja jak spotykam się pierwszy raz z pacjentem, to staram się, choć pacjenci już są też dużo bardziej świadomi, staram się im uświadomić, że to, co my teraz robimy, ten proces, który my przejdziemy, on ma za zadanie stworzyć zdrowie jamy ustnej, które z pacjentem zostanie do końca życia. I wtedy pacjenci dużo łatwiej podejmują nawet długie, skomplikowane leczenie, kiedy wiedzą, po co to robią i kiedy mają gdzieś po drodze tego przewodnika, który słucha ich i wie, jakie są ich marzenia i oczekiwania, ale też potrafi gdzieś tam przez ten proces tych pacjentów przeprowadzić według swojego doświadczenia, swojej też wizji, tak? Więc to jest ważne. Jeżeli chodzi o te metody właśnie pokazywania pacjentowi, to jest, słuchajcie, to jest game changer. Pacjent jak dostanie taką wizualizację, czyli ten mock-up, tak? To jest coś, co my możemy założyć na zęby pacjenta, czyli to jest projekt jego przyszłego uśmiechu. On może się zobaczyć w lustrze, może iść do rodziny, do znajomych i to jest moment, kiedy w głowie pacjenta powstaje decyzja, że tak, on chce to zrobić. To jest... Bo często ten pacjent nie umie sobie wyobrazić. I na przykład w medycynie estetycznej, no to są jakieś oczywiście aplikacje, które można wykorzystywać, ale tak naprawdę najczęściej musi zaufać lekarzowi i jego wyczucie estetyki, dobrać do siebie, do swoich potrzeb. U nas w stomatologii to fajnie, że mamy takie narzędzie, że ten pacjent może nie tylko siebie zobaczyć, ale on może wyjść do domu. On może poobserwować siebie w różnych warunkach, w różnych sytuacjach. Rodzina, bliscy mogą zobaczyć. I to, co mnie fascynuje, to jest to, że jak taki pacjent przychodzi, im większa metamorfoza, tym bardziej nie dowierza, że to, co on widzi na zdjęciach, gdzieś na ekranie, w gazetach, że w jego przypadku też to się uda. I tutaj takim dosyć szybkim, krótkim narzędziem, jakim jest właśnie mock-up, taka wizualizacja, z którą pacjent wychodzi, on nagle doświadcza nowej jakości życia. On nagle się uśmiecha i widzi 10 lat młodsze odbicie swoje w lustrze. Mówi, dlaczego ja tyle czekałam? Ja nie wiedziałam, że takie rzeczy są możliwe. I to też jest wspaniały moment, który pomaga, to też jest narzędzie, które nam pomaga w pracy z pacjentami upartymi. Czyli pacjent uparty, który przyjdzie i powie, że ale ja chcę takie. No to nie ma problemu. Zrobimy tobie na próbę, pochodź i zobacz. Być może otoczenie samo zareaguje i powie, że nie wyglądasz korzystnie, albo to, co mówiłam, że dla mnie najgorszym komplementem byłoby usłyszeć, ale masz fajne licówki. No to znaczy, że już jest temat bardzo, bardzo przegrany. Jakie są w ogóle powody? Dlaczego tak jest, że czasami ktoś się uśmiechnie i nie trzeba być stomatologiem, żeby zobaczyć, że ktoś ma licówki? Powodów jest wiele. I każdy z nich trzeba uwzględnić, jak pacjent trafia do nas na fotel. Ja wielokrotnie się spotykam z pacjentami, którzy przychodzą do mnie z nienaturalnie długimi zębami, z nienaturalnie długimi licówkami. Tu zabrakło tego elementu interdyscyplinarnego. Lekarz wydłużył zęby do granic możliwości, żeby były wyeksponowane, a nie wspomógł się na przykład lekarzem medycyny estetycznej czy chirurgiem plastykiem, jeżeli chodzi o korektę ust. Kolejnym aspektem jest dobre laboratorium. I tutaj ja myślę, że to jest kluczowy element całej tej układanki. Musimy pamiętać o tym, że licówki wykonują dla nas technicy. Ci technicy też są różni. Nie? Ja kiedyś widziałam, jak jeden z techników, z którymi współpracujemy, jak w ramach zabijania czasu albo, nie wiem, szlifowania swoich zdolności artystycznych namalował mini ikonę
na licówce na jedynce. No, nie po to, żeby pacjentowi to oczywiście oddać, ale pokazując swój warsztat artystyczny, mini ikona na licówce wielkości zęba naturalnego. Więc to są naprawdę też prawdziwi artyści. I ta precyzja. Musimy pamiętać o tym, że to musi być precyzja. Tam każdy detal jest ważny. To, żeby ta licówka idealnie była dopasowana do dziąsła, żeby nie było żadnego takiego przekonturowania, które my widzimy. Te przekonturowane licówki powodują nie tylko defekt wizualny, ale też odkładanie się płytki nazębnej. I co wtedy? Źle wyedukowany pacjent nie potrafi tego doczyścić, jego dziąsła krwawią i cała praca ulega szybszemu zniszczeniu, szybszej destrukcji, także mamy zamknięte koło. I to jest też taki aspekt tego, że my zaczynając naszą pracę z pacjentem, zaczynając ten proces metamorfozy, my najpierw musimy tego pacjenta wyedukować, nauczyć go prawidłowej higieny, współpracując na przykład z higienistką, zanim my już wejdziemy w ten proces stricte metamorfozy estetycznej. Dziąsło wyleczyć. Już ten pacjent musi tego chcieć i sam musi o to bardzo dbać. Także A czasami tutaj jak przychodzą pacjenci i chcą, wrócili na przykład z podróży do Turcji z pięknym uśmiechem, który jest właśnie do wymiany. Opowiedz, dlaczego najczęściej? Co się dzieje z tymi pacjentami? Też nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, że w Turcji nigdy nie, bo pewnie i w Turcji zresztą bardzo słynny stomatolog estetyczny, którego książkę ja mam na swojej półeczce na wieczorne czytanie, jest właśnie z Turcji. Natomiast głównym problemem jest to, że ale wtedy prace tej jakości prace są niskiej jakości, prace są wykonywane szybko. Tam nie ma żadnej relacji między lekarzem i pacjentem. A poza tym to, że my zrobimy piękną pracę, to jest jedno, ale ta praca musi potem być w kontroli. Pacjent musi się do nas pokazywać na serwisowanie tej pracy. On musi być nauczony, że to nie jest tak, że on sobie idzie do domu i widzimy się następnym razem za 10 lat. On musi mieć możliwość pokazania się, musi mieć możliwość wyczyszczenia prawidłowego tej pracy. Także tu tureckie zęby, oprócz tego, że właśnie precyzji im brak? Precyzji, jest to wszystko za szybko, na tak zwanych wariackich papierach, to ten brak możliwości radzenia sobie z jakimikolwiek powikłaniami, to jest to, co najczęściej naszych pacjentów przeraża. Oni nagle zostają sami i nie wiedzą, co mają z tymi zębami zrobić. W klinice telefon nie odpowiada, dzieli ich tysiące kilometrów i tak naprawdę I te finanse, to jest które sobie przeznaczyli, zostały wyczerpane i teraz na kolejne wyjazdy i tak dalej już może nawet niekoniecznie są możliwości. Ale zgłaszają się często krwawiące dziąsła, nieprzyjemny zapach z ust. No właśnie. To jest coś, co to jest oznaka, że jest stan zapalny i że coś z licówkami albo z koronami jest nie najczęściej są nieszczelne, najczęściej się kumuluje tam płytka nazębna. Są nieprawidłowo też czyszczone, czyli pacjent nie ma świadomości, nie jest wyedukowany. Pacjent ma piękne zęby, ale nie może się uśmiechać, a co więcej rozmawiać z ludźmi, bo się wstydzi po prostu tego, że ma nieprzyjemny zapach z ust. Bardzo często jest tak, że właśnie pacjenci, którzy gdzieś uprawiają jakąś turystykę zębową, medyczną, ich głównym kryterium jest cena. Cena, tak? Ja nigdy nie lubię takiego stwierdzenia, że w przypadku tej metamorfozy cena nie gra roli, ale ja wiem, że jak przychodzi do mnie pacjent i jego pierwsze pytanie to jest, jaki jest koszt pojedynczej licówki, to ja wiem, że ten pacjent jeszcze w głowie, on nie jest przygotowany na tą zmianę i ten proces. Pięknie, że ty to właśnie też nazwałaś i powiedziałaś, bo dopiero w momencie, kiedy pacjent rozumie, że to nie czynnik finansowy jest najważniejszy. I bardzo często tak nie jest. Bardzo często tak nie jest, bo nawet jeżeli pacjent nie może sobie pozwolić na ogromną inwestycję w uśmiech, to jest mnóstwo możliwości, żeby to zrobić. A często pacjent nie jest świadomy, że to naprawdę, i ja się nie boję tego słowa, bo wiem, bo tego doświadczyłam, że to jest naprawdę zmiana życia. Że to życie się zmienia i tuż za rogiem po takiej metamorfozie czekają na pacjenta takie możliwości, o których nawet on nigdy nie pomyślał. Czy to znaczy, że te licówki już są można powiedzieć, do kasacji? Czy dasz rady jeszcze coś z tej pracy poprawić? Rzadko, czyli dlatego, że to jest, trzeba zrobić. To jest twór, który jest wykonany przez technika i wklejony
na własny ząb. Tutaj porcelana jakby nie ma możliwości jakichkolwiek korekt. Tak? Korekt. Śmieję się zawsze, jak pacjenci czasem przychodzą i właśnie z awariami tej porcelany, a może pani doktor mogłaby tam troszeczkę tutaj poprawić. Ja mówię, nie, to wtedy musiałabym odkręcić głowę i włożyć do pieca, bo porcelana musi być wypalona w piecu. No to już jest niestety droga w jedną stronę. A musimy pamiętać, że to są nasze zęby. Więc szacunek do tkanek tych zębów, to też musi być w głowie, tak? Jak wy robicie, że wasi pacjenci lądują na okładkach gazet i te uśmiechy są piękne? Jak wy to robicie? Przede wszystkim ocena anatomiczna. Jeżeli dla mnie przychodzi pacjentka, która ma nie tylko mniejsze usta, ja muszę zobaczyć, czy faktycznie to jest małe śluzówki, czy ona się podwija z powodu nadyktywności, czy ona po prostu nie ma podparcia do prezentacji. Drodzy Państwo, jeżeli patrzymy na twarz, to my widzimy to jako skórę. Pacjent to widzi jako skórę, jako twarz. A my, lekarze, widzimy to w ten sposób, co wiąże się z podniesieniem, opuszczaniem wargi, uzębieniem, ilości śluzówki, odcinkiem. To wszystko dzieje się w głowie tak naszej, żebym dowiedzieć się, dlaczego mamy problem z uśmiechem. Dlaczego pacjentka chce większe usta i dlaczego ich nie ma. I tu dopiero ja rozkminiam, ja muszę przeanalizować i powiedzieć, proszę panią, pani ma wystarczającą ilość śluzówki, ma pani piękne usta, ale one nie mogą być zaprezentowane jak na podium, bo nie ma podparcia na przykład Zębowego. ze strony łuku zębowego, albo jest wąski i wtedy środek prezentuje się pięknie, a boki uciekają i wtedy powstaje tak zwany usta gejszy. Kiedy środek malujemy, tak na przykład jak tak, a boki są zapadnięte. Więc wtedy ja opowiadam, co warto byłoby rozważyć, zalecam konsultację i pacjent już do mnie wraca z decyzją. Owszem, jeżeli powie, pani doktor, nie chcę tylko wypełniać, to ja powiem, mogę to zrobić, ale efekt będzie na 30%. Jeżeli przekroczymy tą granicę, to kwas on nie wywinie tak, jak my sobie wyeminujemy, tak pomyślimy, że bok wywinie się ust. On po prostu kwas wymigruje albo zapadnie się pod spód. Czyli wyemigruje, to znaczy, że będzie widoczny dla otoczenia. Nie, Stanie się to bardziej przymieści widoczne. się i spotęguje defekt. Okay. Czasami powstaje taka poduszka nad wargą, bo tak naprawdę iniekcjujemy w bok, on się zapada, tak, bo nie ma ekspozycji, nie ma podparcia i kwas nie zostaje tak, gdzie chcemy, ja jako lekarz albo pacjent, tak, on po prostu idzie w skórną część i jeszcze pogarsza stan. Dlatego to jest I wtedy właśnie widać, że ktoś miał zrobione usta. Tak, bo coś poszło nie tak, dlatego że usta były rozpatrywane w kontekście tylko i wyłącznie ust, a nie całości. Jeżeli chodzi o wiek pacjenta, to też jest bardzo istotna rzecz, bo to, co możemy zaoferować albo powinniśmy zaoferować pacjentowi, to zarówno w stomatologii, jak i w medycynie estetycznej 20-30-latce to będą zupełnie inne zabiegi niż te, które zaproponujemy pacjentce 50-60-letniej. I w stomatologii są niby określone jakby standardy tego piękna, choć okazuje się, że to też czas troszeczkę koryguje i to, co wydawało się być super estetyczne 2 dekady temu, dzisiaj już się zmienia. Czyli na przykład chociażby ta ekspozycja zębów, tak? To, co rozmawiamy, że u młodych kobiet, kiedy uśmiechają się, odsłaniają bardzo dużo zębów, albo wtedy, kiedy usta są w spoczynku, to choć troszkę zębów widzimy. Widać. Im kobieta, rozmawiamy głównie o kobietach, bo to przede wszystkim to my kobiety jesteśmy tym zainteresowane. Warga się obniża, grawitacja niestety dotyczy wszystkich odcinków ciała i wszystko się obniża, więc ta warga górna też obniża się, dolna się obniża. Coraz mniej widać górnych zębów, coraz bardziej dolne zęby. Udowodniono, że to nas optycznie postarza. Tak wyglądają starsi ludzie. No i przychodzi taka kobieta lat 55 do ciebie, Natalia, i mówi, że chciałaby, żeby
trochę ta warga była większa, żeby te usta były pełniejsze. I co ty wtedy na to? Ja oczywiście oceniam w spoczynku i w uśmiechu. Oczywiście, jeżeli nie mam podparcia, to ja wiem, że ja nie ugram za dużo. I u osób tak po 50, 60 roku życia dla mnie jest najłatwiej pracować, bo ja nie muszę stworzyć czegoś nowego. Pacjentki moje oczekują, żebym usta wróciły przynajmniej do tego stanu, kiedy miała 20-30 lat, bo jednak tkanka tłuszczowa w ustach też zanika. I tu ja mam pole do popisu, ja mogę ją, można powiedzieć, odświeżyć i to jest bardzo prosty zabieg. Państwo również zobaczą, jak można przywrócić tą młodość poprzez podanie kwasu hialuronowego u takich pacjentów. A za jednym razem opracować całą oprawę, bo usta to jest obraz, ale liczy się też oprawa, czyli zmarszczki. Natomiast jeżeli pacjenci nie posiadają podparcia, to wtedy ja oczywiście uświadamiam, że nie będzie efektu, póki uzębienie nie zostanie przywrócone, a na dodatek, jeżeli odcinek pomiędzy nosem a wargą jest zbyt długi w stosunku do proporcji twarzy, to sugeruję, żebym wykonać konsultację u chirurga plastycznego pod kątem wykonania zabiegu, skrócenie tego odcinku, podniesienie wargi i wtedy uwidacznie się i łuk zębowy i ja mam większe pole do popisu, jeżeli pacjentka jednak chce nieco powiększyć usta. No właśnie, czyli krótko mówiąc, dobieramy metodę do przyczyny. Jeżeli jest za długa warga, to musimy ją skrócić, a nie wkładać wypełniacze, które nie dadzą nam pożądanego efektu. Wręcz przeciwnie, ta warga może mieć trudności z unoszeniem się, tak, dźwigacz wargi. Ona albo się podwija, albo produkt zostaje przemieszczony mięśniem nad wargę skórną, czyli w skórną część i staje się ona taka pulchna i jeszcze bardziej nadpada nad czerwienią i pacjentka wręcz zamyka jeszcze bardziej tą czerwień. A jak próbuje się uśmiechnąć, to wygląda tak nienaturalnie, że jest jakaś maska na twarzy, nie jest w stanie do końca się dobrze uśmiechnąć. No właśnie, czyli w takiej sytuacji skierujesz pacjentkę najpierw do lekarza stomatologa, żeby uzyskać świetne podparcie dla tkanek miękkich i na koniec po tą wisienkę na torcie zgłosi się do ciebie, żebyś ty poprawiła. Dokładnie tak. Dokładnie. A jeżeli jeszcze ta warga dodatkowo jest długa, co to znaczy długa? Gdzie jest ta, powiedzmy, statystycznie proporcja, która już wiesz, że można skierować do chirurga? Około 15 mm, chociaż chirurdzy plastycy oceniają to względem innych struktur anatomicznych i proporcji dla każdego, natomiast mniej więcej 15 mm to jest i powyżej, czasami 2 cm u pacjentek się zdarza mieć, to już jest sygnał, że jest to za długo, więc jak najbardziej mierzymy, pokazujemy pacjentce. Ja jeszcze przykładam narzędzie, które nieco mi pozwala skrócić i pokazać, w czym jest problem, w czym on tkwi. I tak naprawdę wtedy pierwszy raz często pacjentka może zobaczyć, że o Boże, ja myślałam, że mi brakuje objętości w wargach, a tak naprawdę warga jest za długa i wystarczy ją troszkę podnieść, skrócić i wywinąć. I to daje efekt. A ty, Magda, bardzo często w takich przypadkach, kiedy przychodzi do ciebie pacjentka i widzisz, że wymaga całej metamorfozy, z tego co wiem, to nie lubisz kierować pacjentek na zabiegi medycyny estetycznej aż do momentu, kiedy nie skończysz swojej pracy. Dlaczego? Wiecie, że pierwsze oznaki starzenia na twarzy widać właśnie na zębach? Tak jest udowodniono naukowo, że pierwsze jest co to nas udowodnione, zdradza, a też nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy, że rzeczywiście przychodzą do nas pacjentki, które mają starte zęby i widzimy te zęby starte w odcinku przednim, ale ten proces nie dotyczy tylko zębów z przodu. Ten proces dotyczy również zębów bocznych. Czyli jakby to starcie, które notabene pojawia się w dzisiejszych czasach nie tylko u starszych pacjentów. Jest gro pacjentów młodych, zestresowanych, którzy również ścierają zęby. To jest ta słynna stomatologia zmieniająca rysy twarzy. W momencie, kiedy my wiemy, że boczne zęby są starte,
całe dolne piętro twarzy, to co Natalia mówi, warga się wydłuża. Z naszej perspektywy dolne piętro twarzy, czyli ten odcinek między nosem a brodą, się skraca. Bruzdy nosowo-wargowe się pogłębiają, cały profil. Broda się zbliża do nosa i mamy tak zwany profil, brzydko mówiąc, baby Jagi. Ale rzeczywiście tak jest i my to u pacjentek obserwujemy. Dlatego zanim ja pomyślę o tym, żeby pacjentowi zaproponować estetykę, ja muszę zadbać o to, żeby ten jego zgryz wrócił na właściwą wysokość. I to jest właśnie cały Lifting stomatologiczny. I dzięki temu jesteśmy w stanie odsunąć na przykład lifting twarzy w czasie tam powiedzmy o parę dobrych lat. Tak. Ale już nawet abstrahując od liftingu, faktycznie pacjenci często zwracają uwagę, że oddycha im się lepiej, śpią lepiej, bo język tam też ma więcej miejsca, więc cała masa również takich prozdrowotnych, fajnych efektów, skutków ubocznych. Natomiast wracając do tego naszego uzębienia, przychodzi do ciebie pacjent, ty też zanim tą estetykę wykonasz, cały sztab ludzi często pracuje nad uzębieniem tego pacjenta, nad całym układem stomatognatycznym tak naprawdę, bo to nie tylko przecież zęby, żeby móc na koniec usiąść na fotelu, gdzie ty wykonasz tą pracę estetyczną, a na koniec skierujesz jeszcze do lekarza medycyny estetycznej i wtedy ta pacjentka wychodzi z całkiem nowym, pięknym, promiennym, naturalnie wyglądającym uśmiechem. Ja myślę, że to jest nieodzowne i pacjentki, głównie pacjentki, też to widzą, że jak już powstaje ten finalny, piękny uśmiech, i to też rozmawiałyśmy o tym z Natalią chwilę przed naszym spotkaniem, że rzeczywiście ja oddaję pacjentowi ten piękny uśmiech i nagle myślę sobie, to jest teraz czas dla Natalii, żeby dopełnić ten efekt wow, powiedzmy. Ale rzeczywiście medycyna estetyczna tutaj przychodzi nam z wielką pomocą, żeby ten pacjent był taki cały harmonijny, spójny, żeby ten efekt pięknego uśmiechu oprawić w piękną ramę. Także ja myślę, że to są takie nierozerwalne dziedziny dzisiaj i przed tym nie uciekniemy. No to porozmawiamy może tak o tym uśmiechu dziąsłowym, bo to jest temat, który dotyczy często młodych ludzi, i kobiet, i mężczyzn. Z wiekiem właśnie ta grawitacja trochę akurat w tym przypadku pomaga i mniej przeszkadza estetycznie. Natomiast bardzo dużo młodych osób boryka się. I co możecie w takich przypadkach zrobić? Zobaczcie dziewczyny, to też tak jest, że mówimy tutaj o starszych pacjentach, o tym, jak możemy zatrzymać ten proces starzenia, żeby pacjent czuł się młodo, witalnie, świeżo, ale bardzo często też obecnie spotykamy się właśnie z młodymi ludźmi, którzy przez to, że ich zęby mają jakieś defekty, są niedoskonałe, oni nie potrafią się odnaleźć w swoim codziennym życiu. Wśród rówieśników jest to dla nich potężny kompleks. Jeżeli chodzi o ten uśmiech dziąsłowy, rzeczywiście jest taka teoria, że uśmiech dziąsłowy to jest uśmiech młody. Ale czasem jest bardzo cienka granica między uśmiechem młodym, atrakcyjnym, a młodym, infantylnym. Tak? I tutaj mamy takie narzędzia, które młodym ludziom w tym zakresie mogą pomóc. Są to narzędzia nieinwazyjne. To nie wpływa w żaden sposób na tkanki zębów w przyszłości, na to, że zęby będą słabsze, czy po prostu jest taki zabieg korekty tego uśmiechu dziąsłowego i rzeczywiście czasem sobie nie zdajemy sprawy, jak dużo zęba może się kryć pod dziąsłem i jak tak drobny zabieg bez ingerencji, bez wykonywania licówki, czy bondingu, czy bez ingerencji w samą tkankę zęba, a tylko i wyłącznie skorygowanie dziąsła, to czasem jest game changer. To w ogóle... Ja mam nadzieję, że będziecie miały też okazję pokazać Tak, właśnie, ja jak pracujecie na tych uśmiechach, jak Czyli wy to Magdo, projektujecie. ty po prostu wydłużysz widoczny część zęba, Dokładnie korony. tak.
Dokładnie Ale tak. też zależy to oczywiście od przypadku, bo jeżeli przyjdzie do nas, bo mamy ten uśmiech dziąsłowy, może mieć kilka przyczyn. Po pierwsze, właśnie mogą być krótkie zęby, no i wtedy właśnie z pomocą przychodzi ta cała nasza stomatologia estetyczna, periodontologia, możemy podciąć, tak kolokwialnie mówiąc, podciąć to dziąsło, czasami nawet trochę kości podciąć. Dziąsła Ile są milimetrów dasz przerośnięte. radę? Czy to jest milimetr? Tak, Dwa? w zależności oczywiście od tego, jak dużo własnej tkanki zęba jest pod dziąsłem, jaka jest przyczyna tego uśmiechu dziąsłowego, tak? Zazwyczaj jest to w okolicach 1,5 do 2 mm. To też bardzo ważne jest, żeby prawidłowo to zdiagnozować, bo niektórzy z tych pacjentów wymagają korekty dziąsła, a niektórzy z tych pacjentów na przykład wymagają intruzji ortodontycznej. Natomiast już sama korekta właśnie taka linii dziąsła i czasami wyrostka tej części kostnej, to co nam się wydaje, że 1,5-2 mm to jest niedużo, ale to daje spektakularny Czasem efekt. nawet sami jesteśmy zaskoczeni, prawda? że to jest Jak tak ogromna oglądamy, różnica. Tak, zdjęcia. No ale czasami ta ilość milimetrów jest dosyć spora i wtedy wchodzę ja ze swoimi zabiegami i pokażę wam, bo mam 2 narzędzia na to. Oczywiście jedno z nich to jest delikatniejsze, jeżeli pacjentka dodatkowo chce powiększyć usta i ja dodaję kwas. Pamiętacie, że jeżeli implantujemy w górną wargę kwas, powiększają się usta nie tylko poprzez górną granicę, zwiększenie wysokości w górę, ale też i w dół. Więc tu Państwo widzicie efekt korekcji uśmiechu dziąsłowego tylko i wyłącznie poprzez zwiększenie objętości ust. Ale nie Piękny efekt. każda pacjentka chce mieć ekstra większe usta. I nie każda potrzebuje też, prawda? Dokładnie. Dlatego w tym przypadku dla pacjentów stosujemy zabieg, który pozwala obniżyć nadmierną aktywność mięśni podnoszących górną wargę. I poprzez precyzyjne podanie toksyny botulinowej w ciągu 2 tygodni obniży się cała warga, spłycają się bruzdy nosowo-wargowe i pacjentka da radę już uśmiechnąć się bez dziąseł. Ale musi powtarzać ten zabieg. Ale to są takie małe, pojedyncze jednostki, więc raz ten zabieg... na pół roku musi się stawić i nie jest to tak, że to będzie na stałe 3 miesiące, zazwyczaj ten efekt puszcza, więc to jest delikatne. Natomiast jeżeli chodzi o kwas hialuronowy, to on trzyma znacznie dłużej. Ale myślę, Ale że to też jak jest już- cecha indywidualna, prawda? Że u jednych ten kwas się wchłania w 50. Tak, jest tak, że efekt się kumuluje i z biegiem lat usta się stają coraz większe, część go migruje, część jego się wchłania, ale zdarzają się przypadki, że organizm to zjada po prostu i jest tak szybki metabolizm, że nie dajemy sobie rady z tym, żeby powiększyć pacjentce usta poprzez implantację kwasu. I wtedy trzeba po prostu więcej tych zabiegów Nie zawsze zrobić. tak. Zdarzy się, że pacjentka po prostu chłonie tak własna, aktywna hialuronidaza mocna jest, że ten kwas nie przetrwa w tkankach. I wtedy rozważamy inne, tak, może czasami tłuszcz, czasami makijaż permanentny, czasami lip lift chirurgiczny albo zabieg, który jest na trendach, nazywa się lip flip. To jest podanie toksyny botulinowej w obrębie czerwieni, w kontur, który pozwala nieco wywinąć tą wargę, obniżyć napięcie ściskające, więc usta są nieco rozchylone, ale ten efekt bardzo delikatny jest. Tak, ale też ten efekt delikatny, ale tak dodaje takiego ciepła, takiej łagodności twarzy. To też daje w sumie takiego ciepłego efektu. Tak, fajny. ale czasami Wydaje. pacjentki też skarżą się, że ciężko im ułożyć w literkę U usta, pić, więc może to sprawić dyskomfort, tak jak i z dziąsłowym uśmiechem, że czasami pacjentki mówią, że czują się nieswojo, ale gotowe to wytrzymać poprzez to, że mają piękny uśmiech. Czasami przy uśmiechach dziąsłowych, ale już takich bardzo dużych, niestety, ale już sama praca stomatologa i lekarza medycyny estetycznej nie wystarczy i wtedy musimy się posiłkować również pomocą chirurgów szczękowo-twarzowych, którzy potrafią całą szczękę, która na przykład jest wydłużona, de facto skrócić, zmienić pozycję szczęki. Dzięki temu pacjent nie odsłania takiej ilości dziąsła i też dochodzi do korekty takiego mankamentu estetycznego. Więc za każdym razem zawsze dobieramy metodę
do sytuacji wyjściowej. A ja bym chciała pokazać, żebyście pokazały przypadki, które właśnie tak wspólnie prowadzone są, gdzie pacjent ma zarówno uśmiech dziąsłowy, jak i krótkie zęby, przeszedł leczenie ortodontyczne, została zrobiona korekta linii dziąsła i został zrobiony bonding i pewnie jeszcze trochę medycyny estetycznej. Mogłabyś Ja coś właśnie mam zaproponować? tutaj, Natalko, dla ciebie zadania. Jestem ciekawa. Mam właśnie kilka przypadków i chciałabym ciebie zapytać, co na przykład w takich przypadkach jeszcze ty ze swojej strony mogłabyś Z dużą chęcią skonsultuję twoją pacjentkę. zaproponować, bo to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, ja tutaj wszystkiego słucham z zapartym tchem. Tu na początku jakby nie zgadzało się nic. Wiedzieliśmy od samego początku, że musimy tu całym zespołem, że tak powiem, dołożyć wszelkich starań, żeby ten uśmiech odzyskał swoją funkcję, jama ustna odzyskała swoje zdrowie. Będę to powtarzać jak mantrę, bo to jest podstawa długowieczności naszego uśmiechu. Efekt finalny mamy taki, a co ty byś jeszcze tutaj zaproponowała tej A zwróć pani? uwagę, co się zmieniło. Nie wiem, czy zauważasz. Zmieniło się napięcie mięśni lewatorów. Pacjentka posiada taką zmarszczkę pod nosem. Przy nadmiernej aktywności ona się pogłębia i robi się taka podkówka pod spodem, a jak już wykonaliście pracę, to zniknęło i lewatory, zobacz, już nie tak mocno unoszą boki. No to przede wszystkim, to jest już pierwsza rzecz, przede wszystkim trzeba takiej pacjentce powiedzieć, że nie wolno jej powiększyć usta w klasycznym mniemaniu, bo niestety, zobaczcie, nie widać dziąseł podczas uśmiechu. Mój kwas bym nieco je zasłonił jeszcze bardziej, ale jeszcze szkoda bardziej. waszej pracy. Ale można zrobić tak zwane konturowanie ust, żebym tylko podkreślić część, która jest pod konturem, nieco nadać objętości, ale nie stricte powiększenie, bo w tym przypadku powiększenie obciąży zbyt mocno, tak? Bo domniemam, że ten odcinek nie jest zbyt długi, więc tu jest tylko konturowanie ust, bo szkoda zasłonić pracę. I to jest właśnie fenomenalne dla mnie, że tak naprawdę anatomia tu decyduje o tym, co możemy, a co nie. I tak jak bardzo rzadko o tym się mówi. To prawda. I to też ważne jest, żeby gdzieś mieć respekt do tego i w odpowiednim momencie przekierować tego pacjenta w odpowiednie ręce, a nie fanatycznie wykonywać swoją pracę, przedłużać zęby do granic możliwości, prawda? Tak, jak potem przychodzi właśnie pacjent lat 50, 60 plus i ma gigantyczne, wielkie zęby, bo stomatolog, chcąc cały czas Poprawić tą poprawić, ekspozycję. żeby było widać trochę te zęby w momencie, kiedy ktoś To one ma... są przerażające. One są przerażająco długie i wtedy taki pacjent też uśmiechnąć się nie może, bo ile w spoczynku to jeszcze coś tam widać i niby ten młody efekt utrzymujemy, ale jak się uśmiechnie, to wygląda karykaturalnie. I to wyczucie, dlatego mówię, że stomatolog, który nie potrafi oceniać też dla ciebie estetyki twarzy, nie potrafi ocenić i dobrać metody leczenia do danej twarzy, do danej estetyki twarzy, to nigdy nie osiągnie ładnego efektu, ładnej metamorfozy. A zwróćcie Państwo uwagę na tą metamorfozę. Tu widzimy, że ładnie chyba to było wydłużenie, Tak, tu prawda? było wydłużenie, dlatego że przy nawet lekkim uśmiechu już te dziąsła były dosyć mocno wyeksponowane, więc tu, a poza tym kształt dziąseł był nieregularny. To też musimy zwrócić na to uwagę, że jeżeli my chcemy, żeby ten uśmiech wyglądał harmonijnie, to Wszystko te jest dziąsła ważne. muszą być dokładnie w odpowiednim ułożeniu. Ten kształt girlandy musi być odpowiedni, symetryczny. Choć nie lubimy symetrii. Choć nie lubimy symetrii, ale no pewne gdzieś tam niuanse musimy zachować, żeby oko optycznie widziało tą estetykę. I tutaj bez tej gingiwektomii, czyli wydłużenia koron, na pewno byłoby trudno uzyskać taki No to ja estetyczny teraz efekt. zajmę się tą pacjentką. Tak, I zajmij przede się. wszystkim pacjentka usłyszy ode mnie, zwróćcie uwagę na nieregularny koloryt, na widoczne plamki Fordyce'a. To są takie żółte kropeczki, które czasami pacjentki mówią, co to jest? To są
prawda gruczołu, to jest naturalna struktura anatomiczna i jest zatarty granica czerwieni wargowej, bo czerwień jest czerwona, bo są siatki kapilarów i one robią czerwony kolor, więc jeżeli ja zacznę powiększać usta, to one nieco się rozciągają i usta stają się bladsze i każde takie na przykład nierówny kolor po przybytej opryszce, po bliznach albo u pacjentek z predyspozycji będzie jeszcze bardziej uwidoczniony. Więc pierwsze... Czyli co tu, pigment? Tak. Tu musi być zrobiona najpierw naturalna pigmentacja w kolorze naturalnym ust, pokrycie tych na przykład plamek, jeżeli laserowo pacjentka nie chce usuwać. I w tym przypadku, zobaczcie, troszkę widoczny między zębami dziąsełka, więc ja już od razu zaproponuję odświeżenie w ten sposób. Dla wygładzenia zmarszczyk albo linii heliskopijnych na ustach, podniesienie trójkąta Kupidyna i to już jest w punkt. Ale po makijażu permanentnym, tak? Więc właśnie w ten sposób bym tą pacjentkę poprowadziła. Emma, a czy jak patrzysz na pacjenta, którego robiłeś na przykład nie ty, nie twój zespół, czy potrafisz powiedzieć profesjonalnie, w jakiej technice i co zostało zrobione? Czy jest to możliwe dla ciebie, oko fachowcy, do rozróżnienia? Tak, często tak, choć nie zawsze i takie prace, które sprawiają trudności, to najbardziej sobie cenię. To znaczy, że ktoś raczej postarał się dobrą robotę zrobił, że mam trudności, ale czasami do mnie dzwonią nawet z jakichś portali plotkarskich albo z gazet z prośbą o skomentowanie, co u danej gwiazdy było zrobione i czasami to nie mam żadnych problemów. Jestem w stanie nawet w krokach wymienić, co zostało zrobione. A czasami To jest źle, tak. to już wiemy, że źle. Dokładnie tak. I to już właśnie jest źle. Najbardziej dla mnie pożądany zawsze jest efekt taki, kiedy ktoś wygląda obłędnie, pięknie, harmonijnie, świeżo, ciepło, ale nie widać, że ktokolwiek coś przy tym zrobił. Dzisiaj, to chciałam jeszcze powiedzieć na początku, nie powiedziałam tego, że pacjenci przychodzą do dentysty nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że chcą. I dla nas to jest zmiana po prostu To jest game changer, na który czekaliśmy pewnie Tak. wszyscy od czasu skończenia studiów. Tak, to prawda. I tutaj te metody, które my możemy zaproponować młodym ludziom, którzy do nas trafiają, które absolutnie fenomenalnie zmieniają ich uśmiech, ale nie ingerują w tkanki zęba. Jeszcze 20 lat temu to było tak, że przychodzi pacjent, ma proponowaną licówkę bądź koronę, bo nie było innych narzędzi do poprawy estetyki. Tutaj odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest bonding, który tak naprawdę bez jakiejkolwiek ingerencji w tkanki zęba potrafi zmienić absolutnie estetykę uśmiechu. Przepiękna to praca. Ja widzę oczywiście swoje rzeczy, które trzeba byłoby skorygować, bo tu jest asymetria, ale on jest bo to mięśniowa. młody pacjent. Ale zobacz, to może przeszkadzać, jeżeli odsłania się z jednej strony drugiej, czyli taki pacjent zazwyczaj troszkę mówi jedną stroną i się wydaje, że ta warga jest wyżej, tak? Wyżej, większa i w tym przypadku zobacz, co można byłoby zrobić dla tej pacjentki. To jest przypadek, kiedy jedna strona jest łukowato ułożona i możemy ją obniżyć toksyną botulinową, dodając odrobinkę, bo tam był jeszcze dziąsłowy ciut uśmiech, kwasu i zobaczcie, że ten efekt w ogóle nie widać, że była ingerencja. A to też dla nas jest bardzo pomocne narzędzie, bo często takie asymetrie w budowie wynikają z Budowy asymetrii anatomicznej. budowy kości, prawda? Podstawy kostnej i my też borykamy się u naszych pacjentów z tym, żeby wyrównać tą asymetrię, a tu Tak, to są tak małe dawki, precyzyjne toksyny, że hop i obniży się. I jeżeli masz problem z określeniem, czy ja mogę pomóc pacjentce, to powiedz jej powiedzieć dla ciebie 333. okej. Jeżeli jedna strona będzie łukowato się unosić 333, Zobaczcie, to znaczy... jak się już nauczyła to O, ja, edukator. I wtedy, jeżeli ona się łukowato unosi i tak jak u twojej pacjentce podczas uśmiechu widzisz to korelację z pogłębioną bruzdą,
to jest moja pacjentka. Okej. Tak, małe dawki toksyny botulinowej obniżą napięcie po jednej stronie i pacjentka będzie zadowolona. No i tak ładnie żeśmy porozmawiały i o uśmiechach dziąsłowych, i o długich wargach, i o wąskich wargach. A ja bym chciała teraz jeszcze wrócić na chwilę do rysów twarzy, bo ja jako ortodontka przede wszystkim skupiam się na tym, że nie leczę pacjentów po to, żeby pokazywać i chwalić się przed kolegami modele pięknie wyleczonych zgryzów, tylko po to leczę tych pacjentów, żeby oni mogli się cieszyć zdrowiem i mogli się cieszyć pięknym uśmiechem do końca życia. No i bardzo często jest tak, że ja planując takie leczenie, ja muszę również właśnie uwzględnić rysy twarzy. I jesteśmy w stanie w dużej mierze u pacjenta rosnącego wpłynąć na to, nawet jak będzie wyglądała warga górna, jak będzie czerwień wargowa się układała. To, co zaczęłaś mówić o wadach zgryzu, że na przykład cofnięte zęby powodują to, że warga też będzie cofnięta. I wystarczy tylko i wyłącznie zrobić leczenie ortodontyczne, prawidłowo ustawić zęby i się okazuje, że czerwień wargowa się wywinęła. I to są rzeczy, na które lekarz, stomatolog, ortodonta powinien zwrócić uwagę jeszcze przed leczeniem, przed rozpoczęciem leczenia. Natomiast czasami bywa tak, że zęby są ustawione pięknie, czerwień wargowa też już jest albo naturalnie, albo za pomocą zaadresowana i mamy już pięknie zaadresowany uśmiech, a mimo wszystko ten profil i ta twarz nie jest harmonijna, bo w rysach twarzy brakuje na przykład brudki. I często my jako ortodonci borykamy się z tym, że ja, niezależnie jak piękny bym uśmiech nie stworzyła, to kiedy brakuje tej brudki, efekt nigdy nie jest tak spektakularny. I ja takiego pacjenta już na sam koniec, już po tym jak już uzębienie i czerwień wargowa jest piękna, harmonijna, zaadresowana, to na koniec często jeszcze potrafię skierować pacjenta, żeby poprawić kształt brudki. Opowiedz, kiedy ty możesz takiemu pacjentowi pomóc, a kiedy musisz odesłać do chirurga plastyka. Otóż chodzi, że jeżeli mówimy o wolumetrycznych zabiegów, od słowa volume, tak, objętość, my możemy pracować jako lekarze medycyny estetycznej objętościami, aplikując kwasy o odpowiednim stopniu gęstości, rheologii, żeby on tam w miarę możliwości jak najdłużej został i podpierał nam tkanki, wypychał, możemy oczywiście robić tą implementację w brodę. Oczywiście to jest tak, że najpierw musimy przyblokować mięsień brudkowy, który zazwyczaj też spłaszcza nam całą okolicę z powodu wady zgryzu, tak? Najczęściej to jest rekompensata. I wtedy dopełniając kwasem możemy uzyskać poprawę profilu. Czyli jeśli mamy bardzo duży niedobór tkanek tutaj, to lepiej, żeby to rozważyć konsultację. albo chirurgia szczękowo-twarzowa się kłania, albo chirurgia plastyczna. Ale jeżeli brakuje troszkę do tej harmonii, to wtedy? To wtedy ja mogę zasugerować blokadę mięśnia brudkowego raz, a później iniekcję kwasu hialuronowego. I wymodelować nowy kształt brudki. Nowy kształt. Troszkę do przodu, ku dołowi. Możemy z kwadratowej zrobić bardziej okrągłą, poprawić z profilu, tak, projekcję. Natomiast często apeluję pacjenci do zwracają tego, też uwagę, że całe proporcje się zmieniają, że nos, który się wydaje być wydatny, po wypełnieniu brudki nagle okazuje się być bardziej harmonijny, bo proporcje twarz zmieniła. Tak, natomiast niestety w obecnych czasach substytutem wszystkich zabiegów chirurgicznych czasami są niestety rozwiązanie zbyt dużej ilości kwasu podawanego w brudkę, kiedy operator nie oszacuje, na ile on może sobie pozwolić, więc nie wolno ładować w te brody ponad 3-4 ml. Moim zdaniem to jest karygodne, dlatego że to nie jest kość. Kwas hialuronowy, on jednak też z biegiem czasu przesańczy się w okoliczne tkanki. To jest taki się robi glutek, tak? Więc ja apeluję do
pacjentów, żeby jeżeli macie zbyt mocno widoczny tyłozgryz, brudka cofnięta i dysproporcja jest większa, to kwas to nie jest tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie. To musi być konsultacja poprzez nawet chirurgia plastyczna, implanty albo wyrównanie to już waszymi zabiegami. Ja Prawda? pamiętam, jak jeszcze 15 lat temu mniej więcej na rynku polskim nie było lekarzy, chirurgów plastyków, którzy chcieliby robić implanty brudki. Ja wysyłałam swoich pacjentów do Nowego Jorku. I miałam wybranego lekarza, chirurga plastyka, który piękne robił implanty brudek. Co więcej, jak ktoś miał bardzo duży niedobór tych tkanek, a na przykład pracował twarzą i nie mógł sobie pozwolić na taką jednorazową korektę, to potrafił taki chirurg nawet na 2 razy podzielić taki zabieg i zrobić implant tam rozmiar 2 i ta brudka troszkę się pojawiła, ten pacjent się oswoił, otoczenie się oswoiło, a po roku czy po 2 była zmiana implanta na większy rozmiar. To jak zmieniały się rysy twarzy, to w ogóle fenomen. Pamiętam, jak leczyłam chłopaka, który po takim zabiegu całkiem z sukcesami karierę modela rozpoczął. Reasumując, według mnie, skorygujcie mnie dziewczyny, według mnie najbardziej sensownym rozwiązaniem byłoby, no chyba, że ktoś już zrobił metamorfozę uzębienia i jest pewien, że jego uśmiech już nie wymaga, jego uzębienie nie wymaga korekty, ale gdybym ja miała zaproponować pacjentowi metamorfozę uśmiechu, zaczynałabym jednak od stomatologa, który określi cały plan leczenia i we właściwej kolejności określi, kiedy ma wejść lekarz medycyny estetycznej, kiedy ewentualnie chirurg plastyk, a kiedy chirurg szczękowo-twarzowy. Bo wydaje mi się, że taki lekarz stomatolog czy ortodonta, mimo wszystko to dolne piętro twarzy założenie powinien rozumieć Mieć w najlepiej. jednym paluszku. I to prawda jest, że to jest funkcjonalność, że wy poprawiacie funkcjonalność, a my tak naprawdę maskujemy, dopełniamy, tak? My jesteśmy upiększaczami. A wy prawdziwie liczycie poprzez ustawienie, bo wiemy, że te zmiany, które zabiegają, one wpływają później na cały kręgosłup, na szyjny odcinek, już nie mówię o piętach i Tak. stopach. A pewnie już niedługo też o tym będziemy rozmawiać, bo fizjoterapeuci potrafią bardzo fajnie wytłumaczyć, dlaczego nie zaniedbanie tego, co się dzieje w jamie ustnej z naszymi uzębieniem może za czasy jakieś spowodować problemy z kolanami. No, słuchajcie, badania już potwierdzają to, że nasz język powięziowo jest połączony z dużym palcem u nogi, więc mnie to wcale nie dziwi, że zaburzenia w stawie skroniowo-żuchwowym mają wpływ na całe nasze ciało. Czyli reasumując, jeśli chcemy być piękni, jeśli chcemy poddać swój uśmiech metamorfozie, to wybierajmy sobie stomatologów i lekarzy medycyny estetycznej, którzy potrafią pracować w zespole, którzy potrafią planować leczenie interdyscyplinarnie i uwzględniać wszystkie potrzeby pacjenta. I do tego będę zachęcać. A wy, dziewczyny, na koniec chciałabym, żebyście odpowiedziały na pytanie, które zadaję wszystkim, a mianowicie, jaka jest twoja misja? Magda, Natalia, jaka jest twoja misja? Czasem jest tak, że pracuję dużo z pacjentami, dużo z tymi zębami i czasem wstaję rano i myślę sobie, znowu idę do zębów. Ale dziś, akurat przed tym podcastem, zdarzyła mi się taka historia. Byłam bardzo podekscytowana naszą rozmową, ale rano oczywiście poszłam do moich pacjentów dawać im piękne uśmiechy. Ukochanych. Tak, dokładnie. I po tej wizycie stanęłyśmy z pacjentką przed komputerem, pokazałam jej zdjęcie z początku leczenia. Akurat w jej przypadku to było takie klasyczne leczenie interdyscyplinarne z ortodoncją, z estetyką, nawet z właśnie wydłużeniem dziąseł. I ta pacjentka stanęła przed komputerem i mówi: o matko, ja nie zdawałam sobie sprawy, że uśmiech może tak zmienić twarz. I pomyślałam sobie, bingo. Ja to kocham robić. Naprawdę. I zawsze w mojej pracy kieruję się tym, żeby dla pacjenta wybrać jak najlepiej, żeby zrobić mu takie zęby, żeby
zrehabilitować go w taki sposób, jakbym chciała, żeby ktoś pomógł mi, czy mojej mamie, czy mojej siostrze. I wtedy też wychodzimy z takiego poczucia, że nie proponujemy pacjentowi najlepszej drogi, bo to jest drogie, bo w tym komforcie, w tej świadomości, w tym, że naprawdę zmieniamy życie, tutaj akurat pieniądze nie grają roli. A ty, Natalia, jaka jest twoja misja? Ja już dawno się określiłam. Moja misja jest uczyć lekarzy. Tak, ja bardzo lubię analizować dzięki moim wspaniałym pacjentkom i trudnym przypadkom. Ja potrafię na czynniki pierwsze, na atomy rozłożyć, co się zadziało i w jakiej kolejności. I wykłady, i te wszystkie kompendia, cykly szkoleń. Dla mnie to jest zachwyt lekarzy, pełne sale. Dla mnie jest to potwierdzenie tego, że warto dzielić się wiedzą i nie wolno jej utajać, bo bez tego nie będzie progresu. I warto też czasami eksperymentować, bo bez tego nie ma postępu. I dużo pacjentów, którzy są skrzywdzeni, którzy są w takich beznadziejnych czasami warunkach, ufają mi i mówią: dobrze, pani doktor, spróbujmy, bo ja czasami też nie jestem pewna. I poprzez takie zgody i takie zabiegi ja mogę otwierać nowe działy i przekazywać to. To jest wspaniałe. Zresztą ten podcast też służy temu, żeby właśnie edukować, dzielić się wiedzą. Tu w tym przypadku niekoniecznie tylko z lekarzami, ale też ze wszystkimi tymi, którzy chcą żyć długo i zdrowo. No i ostatnie moje pytanie w takim razie. Jakie 3 nawyki lub wybory życiowe uważasz za kluczowe, żeby zachować zdrowe, szczęśliwe i długie życie? Przede wszystkim od lat zmieniam swój nawyk czasu, który poświęcam na pracę i czasu na odpoczynek. Zauważyłam, że szczególnie lekarze mają takie zapędowe praca godzinami i wtedy zamyka się umysł, nie mamy rozwoju, bo po prostu jesteśmy przeciążeni. Tak? Czyli regeneracja. Tak, regenerację i wyjazdy. Podróżuję bardzo dużo po świecie i poprzez to mam czas na intensywną pracę w klinice, a później wyjeżdżam i podczas tak naprawdę tych wyjazdów powstają moje wykłady i czasami patrzę przez okno samolotu i myślę: przecież to dlatego to było, tak? Wiecie, bo ja mam wolną chwilę. Poza tym mózg wyciągasz ze znanego, wkładasz w środowisko nowe i wtedy kreacja się buduje. Ja też mam tak, że najczęściej tak naprawdę się śmieję, że wyjeżdżam, żeby odpocząć, a wracam z taką ilością pomysłów po wyjeździe, dlatego że w końcu głowa nie jest zajęta powtarzaniem 95% tego, co znamy. Otwiera się na doświadczenie, na dotykanie, na nowe i kreacja się uruchamia. I to jest wspaniałe. Czyli regeneracja. No i trzecie? Ja uważam, że ważny jest bardzo sen. Jeżeli chodzi o taką już stricte sen, suplementacja i aktywność fizyczna, to są takie rzeczy, które my musimy podstawowo tak dbać o to, o dietę, no to co zazwyczaj. Miód na moje Back to the serce. basics. Longevity. Back to the basic, tak. Miód na moje serce. Ja myślę, że pierwszą taką rzeczą, która jest moim nawykiem i właściwie też pasją od dziecka, to jest zgłębianie i pogłębianie świadomości swojego ciała, tego, jak funkcjonuje nasz organizm. I wychodzę z założenia, że im więcej ja wiem o tym, tym więcej mogę dać od siebie moim pacjentom i otoczeniu. Więc takie ciągłe, z ciekawością dziecka, zgłębianie tego, jak to funkcjonuje, płynnie przechodzi w drugi nawyk, że cały czas gdzieś jestem w drodze. Jakby dla mnie najgorszym byłoby to, żebym zatrzymała się w tym miejscu i powiedziała sobie: dobra, to ja już właściwie nigdzie dalej nie idę, już mi wystarczy. Czasem bywa tak, że właśnie to zmęczenie, ta praca z pacjentami, no umówmy się, że nie zawsze udaje się zachować ten work-life balance, ale cały czas gdzieś z tyłu głowy mam to, że ten krok do przodu, bycie w ciągłej drodze
jest bardzo wartościowe, inspirujące i pobudza mnie do takiego ciągłego działania. A trzeci, słuchajcie, nie mam trzeciego nawyku. To może ja uzupełnię? Uzupełnię. Jeśli pozwolisz. Słuchajcie, a ja myślę, że i zresztą to jest jeden z filarów longevity, relacje i bycie blisko z ludźmi, poczucie takiej przynależności. I to mi się tak ładnie wiąże z naszym dzisiejszym tematem, uśmiechem. Naukowo udowodniono, że ludzie, którzy się dużo uśmiechają, mają dużo bardziej pozytywne doświadczenie życiowe. Tak, widocznie jakoś jest ten świat skonstruowany, że ci, którzy się więcej uśmiechają, mają pozytywniejsze doświadczenie. Dlatego zachęcam wszystkich do tego, żeby jeśli ten uśmiech nie jest na tyle satysfakcjonujący, żebyśmy chcieli nim obdarzyć cały świat, to zadbajmy o niego i obdarzajmy świat uśmiechem. Każdego dnia, codziennie. I tego życzę sobie, wam i mam nadzieję, że pacjenci będą podążać za nami, za naszą wizją, tak jak to robią teraz i będą się uśmiechać pięknie. Wspaniałe puentę. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Ja wam dziękuję za to spotkanie. Elon Musk dobrze nam zrobił, będąc chyba pierwszym, największym PR-owcem dla I takim pierwszym skokiem starzenia to jest wiek 44 lata. Pacjenci jak przychodzą, oni często mówią tak: pani doktor, ja mam taki problem, że ja zjem obiad, zjem deser i ja jestem ciągle głodny. I jem, mało co nie pęknę, a ja jeszcze znowu jem. Czyli jedyne tak naprawdę skuteczne narzędzia w walce ze starością, z aspektami negatywnymi starzenia się, to są analogi GLP-1. To nie jest tak, że państwo weźmiecie cudowny lek i raptem schudniecie, bo jeżeli nic nie zrobicie ze sobą, to będzie efekt jojo, nawet biorąc te leki.